Ponad 42 km biegu po Mediolanie. Od Arco della Pace po Piazza del Duomo, a po drodze stadion San Siro, Parco Sempione i wiele innych atrakcji. 15 000 uczestników, a wśród nich nasza fantastyczna czwórka. Maszeruj, nie gnij! Jeżeli planujecie tu wystartować, chcecie dowiedzieć się, jak wyglądają zapisy, odbiór pakietów i trasa oraz poczuć atmosferę wydarzenia, ten film jest dla Was. Kurtyna w górę. Rozpoczynam 13. sezon startowy w karierze. W końcu. Zapraszam Was na spektakl godny La Scali w 3 aktach. Forza, forza, forza! Ciao, biegaczki i biegacze. Jestem Kuba, a to relacja z mojego 95. maratonu. Była uwertura. Czas na akt pierwszy. Czyli zapisy. Otwarto je w kwietniu 2025, a zamknięto po roku. Ceny wahały się od 79 do 121 euro. Co typowe dla Włoch, w trakcie rejestracji należało zaznaczyć, czy jest się zawodnikiem zrzeszonym w organizacji FIDAL lub innej stowarzyszonej w ramach World Athletics. Jeżeli nie, to pozostało zgłosić się jako osoba nierywalizująca. W praktyce oznaczało to, że nasze nazwisko nie będzie figurować na oficjalnych wynikach. Nie możemy ubiegać się o nagrody finansowe ani rzeczowe, nawet jeśli zawody ukończylibyśmy jako pierwsi. Prócz maratonu można było się zapisać także na sztafetę, bieg rodzinny, a nawet dogran z psem. W stolicy Lombardii zameldowaliśmy się w piątek 10 kwietnia. Tego samego dnia udaliśmy się metrem na stację Famagosta do oddalonego o 4 km od centrum biura zawodów Superstudia Maxi. Jeszcze na zewnątrz, za okazaniem takiej oto karty startowej nadesłanej mailem, należało odebrać kopertę z numerem, informatorem, agrafkami i naklejką do depozytu. Numer startowy już jest, teraz idziemy zobaczyć, jak wygląda Expo. Jak na rasowe Race Office przystało, w środku czekały na nas plan trasy i strefy startu, tester chipa, bar, sala konferencyjna, liczni wystawcy sprzętu sportowego i innych imprez biegowych, ścianka pamiątkowa, lista startowa, a pod koniec punkt dystrybucji drugiej części pakietu startowego. Stylowy worek zawierał paczkę makaronu spaghetti, wodę w bezkaucyjnej butelce, pastę do zębów, żel i rewelacyjne koszulki techniczne z motywem katedry mediolańskiej, Galerii Emanuela i stadionu Giuseppe Meazzy. Mając na sobie kreację godną domów Armaniego, Versace czy Prady, należało zapozować do zdjęcia i kilku filmowych ujęć. Teraz pozostał już tylko ostatni akt. 2 dni później, w niedzielę 12 kwietnia, po opuszczeniu hotelu najmniejszą windą świata, Nadszedł wielki dzień, kierunek Arco della Pace. innymi słowy, strefa startu. Z hotelu mieliśmy do niej około 3 km, to jest 40 minut spacerkiem. Mijając stadion Arena Civica, na której kiedyś grał Inter i AC Milan, poczułem się jak gladiator. My idący na bieg pozdrawiamy Was. Tak oto dotarliśmy do Parku Sempione, za którym witał nas wspomniany Arco della Pace.
Neoklasycystyczny łuk triumfalny wzniesiony na cześć pokoju zaprowadzonego po klęsce Napoleona pod Waterloo. Uważając na krajobraz po innej bitwie, czyli sobotnim wieczorze Włochów, do zdjęć ustawili się dwaj najwięksi patrioci w drużynie. Grzegorz uhonorował ponadto kraj gospodarza trójkolorową frotką. Nasze motto na ten maraton brzmiało Marciare non marcire, co po polsku oznacza Maszeruj, nie gnij! Obudziwszy Mediolańczyków, mogłem w końcu ogłosić, że Zaczynamy sezon startowy 2026, miałem 3 standardowe cele na tą inaugurację. czyli przebiec poniżej 4 godzin, nie skontuzjować się i dobrze się bawić. By zwiększyć swoją szansę na sukces, dzień wcześniej, wraz ze Sławkiem, obróciliśmy się nawet 3 razy na pięcie na jądrach mozaikowego byka w galerii Emanuela, co podobno przynosi szczęście. Do czego to doszło? Kręciłem się na jajach byka. Czas do startu pływał, a zawodników przybywało. Pogoda zapowiadała się całkiem nieźle. Póki co warunki do biegania idealne. Jest chłodno, około 12-13 stopni. Pochmurno, nie za ciepło, nie za zimno. Po obowiązkowej rozgrzewce skierowaliśmy się do boksu startowego na Corso Sempione. Ruszaliśmy ze strefy numer 6. Wraz z naszym kwartetem zgromadziło się 31 000 uczestników, 15 000 maratończyków i 16 000 osób uczestniczących w sztafetach. Trasa została wytyczona na jednej pętli. Z profilu była dość płaska i szybka. Uważać należało jednak na bruk i szyny tramwajowe. Punkty żywieniowe ustawiono co 5 km. Meta czekała na nas na placu katedralnym. Życzcie nam buena fortuna! Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Po 8:30 nasz 6. Legion rzucił się w wir walki. Niedaleko za metą czekali na nas kibice z Poznania. Nie był to jedyny polski akcent. Spotkałem też niejakiego Pawła i Wojtka Cejrowskiego. I tak dobrnęliśmy do pierwszej większej atrakcji – cmentarza Cimitero Monumentale, na którym spoczywa kilku znanych Włochów. Tuż za nekropolią dołączyłem do grupki pacemakerów na 3:40. Trzymałem się blisko nich. Może nawet zbyt blisko. Teraz przyszła kolej na 3 bramy. Porta Garibaldi, Nowa
oraz Wenecja. Na wysokości Muzeum Historii Naturalnej moje zające zadbały o oprawę muzyczną. Muszę rzec, że niektóre kawałki wpadały w ucho. W połowie Corso Wenecja nastąpiła nawrotka, na której wypatrywałem współtowarzyszy podróży. Bezskutecznie. Kontynuowałem zwiedzanie miasta. Zobaczyłem obelisk 5 dni Mediolanu, a także Arco di Porta Romana. Po 10 kilometrze zaaplikowałem sobie pierwszego żela. By go popić, musiałem stoczyć walkę na punkcie żywieniowym. Mamma mia! Oddałem też celny rzut za 3. Kierując się alejką pizzerii, dotarliśmy pod więzienie Carcere di San Vittore. Za intrygującą rzeźbą o oczywistej nazwie Gesty Wolności i kościołem Świętego Piotra naszym poczynaniom przyglądał się Giuseppe Verdi. Na 16 kilometrze wkroczyliśmy do nowoczesnej dzielnicy City Life, której wizytówką są 3 wieżowce – Tre Torri. Niebawem trzeba będzie zmienić nazwę na 4. Za kibicami z Francji czekała na nas jeszcze jedna atrakcja tej części Mediolanu. Allianz MiCo, największe centrum kongresowe Europy. Oferuje ponad 50 000 m² powierzchni wystawienniczej oraz 65 sal konferencyjnych. Pod gmachem ponownie natknąłem się na rodaków z Wielkopolski. Przemek nie mówił, że przyjadą kibice z jego miasta. 18 kilometr i w końcu jakiś zbieg, a zaraz potem podbieg na tracie. Teraz przyszło nam pokonać 2 km Viale Scarampo i De Gasperi. Z każdym krokiem przybliżaliśmy się do San Siro. W powietrzu coraz bardziej unosił się zapach wielkiego futbolu i grilla. 94,5 maratonów dorobku. Ale walczymy dalej. W końcu dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Stadion nie jest jednak jedynym dużym obiektem w tej części miasta. Tuż obok znajduje się hipodrom, czyli arena, na której ścigają się rumaki. Nareszcie, naszym oczom w całej swej okazałości ukazał się stadion Giuseppe Meazza. To jedna z najsłynniejszych i najbardziej charakterystycznych świątyń piłki nożnej na świecie. Swój dom mają tu kluby AC Milan i Inter Mediolan. Może pomieścić 80 000 widzów. W 2026 obiekt celebrował swoje stulecie. Otwarto na nim również zimowe igrzyska Milano Cortina. Był więc świadkiem wielu sportowych wydarzeń, a obecnie naszego maratonu. Przez kolejne 10 kilometrów w zasadzie nic ciekawego się nie działo. No, może poza zachłyśnięciem się wodą i przecięciem Parco del Portello.
Ponowne spotkanie z kompleksem Allianz Miko oznaczało, że do mety już blisko. W takt Miejskiej Orkiestry Muzycznej dotarliśmy prawie że do punktu wyjścia Parco Sempione. Biegliśmy w tumanach kurzu. Po swojej lewej stronie miałem Arco della Pace. Po prawej mury Castello Sforzesco, Zamku Sforców. Do celu pozostały już raptem 4 kilometry. Ostatnie z nich odliczały za mnie zabytki. Arci di Porta Nova, Cassa Tossi, Palazzo del Senato, Piazza Babilla, Piazza Filippo Meda i w końcu Duomo di Milano. Znaczy meta. piękna jak na każdej z pocztówek, gotycka katedra odprowadzała mnie na ostatnich metrach biegu. Pozostało mi już tylko krzyknąć: Forza, forza, forza! Na różowym dywanie rozłożonym na Piazza del Duomo czułem się jak model na jednym z tutejszych wybiegów. W tej jednej chwili wszystkie oczy spoczywały na mnie. Mamy to! Zafiniszowałem z czasem 3 godziny 41 minut 56 sekund. Nie tylko ja mogłem cieszyć się z nagrania swojego finiszu w takiej scenerii, gdyż ASICS, jeden ze sponsorów imprezy, przysłał na maila każdemu zawodnikowi 50-sekundowe rolki. Sławek zameldował się po 4 godzinach 32 minutach i 5 sekundach, zaś Asia z Grzegorzem z rezultatem 4:43:24. Nikt nie zgnił, żaden nie musiał nawet maszerować. Bravissimo! Na szyjach zawisły zasłużone medale 24. edycji wydarzenia. Awers przedstawia 2 budynki symbolizujące start i metę. 95. Prócz krążka organizatorzy wręczyli nam jeszcze pakiecik regeneracyjny. Jabłko dla najpiękniejszego. Banan dla uśmiechu. I torebka, żeby to wszystko pomieścić. Ponadto w środku była woda, krakersy, magnes i ciasteczko. Nie mogło zabraknąć obowiązkowego afterku oraz triumfalnego przemarszu przez kolejne zdobyte miasto. Z ziemi włoskiej do Polski wracaliśmy więc w pełni zadowoleni. Tak było. Tak wyglądał mój 95. maraton. Ale wciąż nie ostatni, ponieważ zostało 5 do końca, 5 do końca, 5 to go! póki co kurtyna w dół i do następnego przedstawienia.
Jeśli podobała Wam się relacja, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj. Jeżeli chcecie bis, puśćcie od nowa. Dziękuję.